Dzień dobry. Witam Państwa w przestrzeni wirtualnej Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku na konferencji, spotkaniu będącym podsumowaniem drugiej edycji rezydencji artystycznych online Podróż w miejscu, które udało nam się zorganizować we współpracy z 8. pracownią rysunku Uniwersytetu Artystycznego imienia Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Nazywam się Weronika Typlicka i jestem kuratorką rezydencji artystycznych Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku i będę miała przyjemność poprowadzić nasze dzisiejsze spotkanie. I jako pierwszą uczestniczkę naszego spotkania chciałabym zapowiedzieć panią profesorę Katarzynę Kujawską-Murphy, prowadzącą 8. pracownię rysunku, pierwszej katedry rysunku Wydziału Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego imienia Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. I poproszę panią profesor. Dobry i dziękuję bardzo uprzejmie. Bardzo krótko chciałabym przedstawić charakterystykę szczególnie naszej właśnie pracowni, 8. pracowni rysunku. W naszym rozumieniu rysunek to nie tylko ślad narzędzia obserwacji świata na podłożu. Dla nas rysunek jest skrótem myślowym i to krytycznym skrótem myślowym, badaniem idei przy pomocy formy, która przy użytym medium zawiera specyfikę lapidarności rysowania, rysunku. Naszą, czyli prowadzących, intencją jest wskazanie studentom takich bardzo ważnych umiejętności, jak decyzyjność, umiejętność podejmowania ryzyka. Jednym zdaniem można by było powiedzieć, że rysunek to krytyczny skrót myślowy narysowany, by wyrazić różnorodne komunikaty XXI wieku, idei, piękna poprzez naukę, ekologię, aż po socjologiczne potrzeby XXI wieku. Dziękuję. Program rezydencji artystycznych online realizowaliśmy jako odpowiedź na kontynuację tego programu w czasie pandemii, w czasie obostrzeń związanych z podróżowaniem i częściowym zamrożeniem instytucji kultury. Do tej pory nasza galeria preferowała projekty, w których artyści nawiązywali do historii miasta, do Ustki, bo przypomnę, że program rezydencji artystycznych realizujemy w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce. I też zachęcaliśmy artystów, żeby zgłaszali projekty, które będą komentowały aktualne wydarzenia na polu socjologiczno-kulturowym. Zachęcaliśmy do prowadzenia dialogu z lokalną społecznością i też angażowania ich do swojego projektu przez organizowanie warsztatów i spotkań z publicznością. I tym razem postanowiliśmy wszystkie nasze założenia odwrócić i zachęcaliśmy artystów do składania propozycji, które będą wykonywane w miejscu aktualnego pobytu, a artyści i artystki skupią się na swoim życiu wewnętrznym, w takim możliwym sposobie relacjonowania i ukazania go w naszej przestrzeni wirtualnej. I tutaj głównym bohaterem miał stać się twórca i twórczyni, jego życie wewnętrzne i też nie oczekiwaliśmy powstania gotowych projektów. Bardziej chcieliśmy się skupić na procesie powstawania prac, żeby stworzyć taką platformę wymiany myśli i doświadczeń. I też namawialiśmy do zgłoszenia prac oscylujących pomiędzy tematem podróży jako tęsknoty do odkrywania nowego, ale również do niemożliwości jej wykonania w związku z pandemią. I chcieliśmy, żeby to były takie opowieści o potencjalnej podróży nad morze, ale również jako opowieści o podróży do przestrzeni galeryjnej. Nasz nabór skierowaliśmy do studentek i do studentów Wydziału Malarstwa i Rysunku Akademii
Uniwersytetu Artystycznego imienia Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, ale też bardzo nas ucieszył fakt, że zgłosiła się również do nas wykładowczyni pracowni malarstwa. I w czasie 8-tygodniowej rezydencji skupiliśmy się na pracy nad projektem, na konsultacjach i też dużo rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób te prace możemy pokazać w naszej przestrzeni online. I w otwartym naborze wybraliśmy 11 projektów i przedstawię uczestniczki i uczestników. Daria Antkiewicz z projektem Niepowtarzalność, Agnieszka Berest, Zagubione myśli, Julia Białas, Kadry mojej pamięci, Oliwia Dubielak, Horror Wakui od podwórka, Aleksandra Komsta, Each Shell is a Friend's Embarrass, Kamila Lukaszczyk, PS, It's Expression through Abstraction, Thinking through Drawing, Daniel Malinowski, Podróż w miejscu, Katarzyna Strzykalska, Obecność, Julia Ślusarczyk, Reality Test, Podróż w miejscu, Mikołaj Wąsowicz, Mapy i Natalia Czarcińska, która jest obecnie adiunktą w 5. Pracowni Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z projektem Ćwiczenia z nawigacji. I teraz chciałabym poprosić każdego z uczestniczek i z uczestników, żeby w kilku słowach opowiedział o swoim projekcie. I jako pierwszą osobę poproszę panią Darię Antkiewicz. Jeszcze raz. Zacznę od tego, że pandemia jest bardzo ciężkim okresem dla artystów. Zmusiła nas do pozostania w domach bez jakiejkolwiek możliwości spotkań. I gdy pierwszy raz usłyszałam, jaki jest temat rezydencji, czyli podróż w miejscu, od razu tak naprawdę wiedziałam, co chciałabym pokazać. Pomysł ukształtował się bardzo naturalnie i był wręcz oczywisty. Wiedziałam, że sama idea będzie związana z niebem. Podczas tego całego okresu pandemii, gdy jesteśmy zamknięci w 4 ścianach, odreagowaniem dla mnie jest widok za oknem. Zauważyłam, że główną zmienną, jaka się tam pojawia, jest niebo. Codziennie ciekawi mnie, jaki obierze kształt i kolor. I zatrzymując się w tym jednym miejscu, przyglądam się płynącym chmurom. Chmury nigdy nie przyjmują tego samego kształtu 2 razy i prace, które powstały w tym projekcie, przedstawiają podróż chmur, którą obserwowałam stojąc w jednym miejscu. Praca, która powstała w pierwszym etapie, głównie opiera się właśnie na pokazaniu tej podróży chmur. Każdy kwadrat pokazuje nową formę obłoków. Chciałam w czysty sposób przedstawić chmury jako obiekty, które przekształcają się, przebywając swoją wędrówkę. Sam kształt płótna miał niejako także symbolizować okno, przez które widz może obserwować te chmury. W drugim etapie praca zaczęła ewoluować i te niepozorne, czarne kształty przeistoczyły się w obrysy, a całokształt rysunku stał się bardziej abstrakcyjny i miał w pewien sposób przedstawić narastające zmiany zauważane na niebie. Dodane później kolorowe elementy są wycinkami nieba, któremu robiłam codziennie zdjęcie, czyli każdy wycinek to odmienna historia. Pokazuje to, jak różnorodne potrafi być niebo i to właśnie chciałam, żeby dostrzegł także oglądający. Chciałam, żeby zwrócił uwagę, że niebo nigdy nie jest takie samo. I trzecia praca, która powstała podczas trwania projektu Podróż w jednym miejscu, przedstawia narastające obrysy chmur, które na końcu tworzą abstrakcyjny obraz nałożonych na siebie linii. Każda linia to inna historia i inna podróż każdej z chmur. Ta granica okienna stała się niejako płótnem, na którym starałam się pokazać wędrówkę chmur. Przyznam, że dopiero wtedy zauważyłam, jak szybko chmury potrafią się zmienić i wystarczy 1 sekunda, żeby całkowicie zmienić ich kształt. Właśnie w rysunkowy sposób pokazałam, iż stojąc w jednym miejscu, świat wokół nas podróżuje i wystarczy tylko, że zaczniemy to dostrzegać. Prace, które stworzyłam, mają w pewien sposób
pokazać także, zabrać także widza na swego rodzaju podróż. Chciałam, żeby oglądający stanął na chwilę w jednym miejscu i zastanowił się, co przedstawiają moje prace i zagłębił się w ten temat. Pandemia pokazała, iż stojąc w jednym miejscu również możemy podróżować. Są to oczywiście inne podróże, bardziej mentalne, jednak myślę, że to jest podróż, którą również należy doceniać i dopiero pandemia pokazała nam, że jest ona możliwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A teraz poproszę panią Agnieszkę Berest o kilka słów o pani projekcie. To tak, zaczynając od tego, że możliwości właśnie prawdziwego takiego standardowego podróżowania są w tych czasach ograniczone, dlatego myśląc o haśle podróż w miejscu, zdecydowałam się skupić na tym, jak dzięki naszym snom, marzeniom czy wyobraźni możemy podróżować w naszych głowach, uciec od rzeczywistości i przenieść się gdziekolwiek, gdzie tylko chcemy. W swoich pracach pokazuję moje wspomnienia, swego rodzaju migawki, które w abstrakcyjnych pejzażach ujmują to, jak pamiętam moje dawne wakacyjne wycieczki nad morze, które z perspektywy teraz czasu pamiętam jako momenty szczęścia, beztroski i spokoju. Teraz, kiedy ta potrzeba odetchnięcia i właśnie tej chwili spokoju jest najbardziej potrzebna, kiedy potrzebujemy odciąć się od otaczającej nas rzeczywistości, to cofnięcie się do wspomnień z podróży, do emocji, które wtedy odczuwałam i przedstawienie ich na tych pracach pozwoliło mi na ponowne przeżycie tych chwil, co było dla mnie też takim dosyć terapeutycznym przeżyciem. I pierwsza seria prac w nazwie Podróże między wspomnieniami to 32 mniejsze prace, które są wykonane na papierze, tuszem, gwaszem i pastelami, które właśnie pokazują taki fragmentaryczny zbiór tych moich wspomnień, momentów i emocji, które zostały w mojej głowie, które teraz są trochę zdeformowane też z perspektywy czasu i przekazują one emocje i odczucia, które ja związałam ze spokojem i odpoczynkiem. Trochę jest też w niej takiej dla mnie melancholijnej tęsknoty za tymi momentami. Druga seria prac, która jest tryptykiem, to prace, w której chciałam pokazać, że nasze wewnętrzne podróże też nie zawsze idą jedynie w pozytywnym kierunku. Te uczucia zagubienia, lęku, które przyjmują w większym stopniu nasze życie, szczególnie teraz obecne, mogą sprawić, że nasze myśli stają się bardzo chaotyczne, a my czujemy się w nich zagubieni i nie znajdujemy tego momentu odpoczynku nawet w snach. Jest też także o tym, że podróżujemy nie tylko między wspomnieniami, ale także uczuciami i przywołujemy te dawne emocje właśnie jak takie wspomnienia. No i tak podsumowując, to starałam się w tych pracach skupić przede wszystkim właśnie na pokazaniu emocji towarzyszących wcześniejszych podróżom i pokazanie swego rodzaju takiej relacji z moich wspomnień. Dziękuję. Dziękuję również i poproszę teraz o kilka słów o projekcie panią Julię Białas. Dzień dobry, nazywam się i na wstępie powiem, że hasło podróże w miejscu na początku skojarzyło mi się, od początku właściwie już skojarzyło mi się z uciekaniem myślami w jakieś ciekawe miejsca, które pamiętam z plenerów i z wycieczek plenerowych. I za pomocą obrazów olejnych, które odnosiły się do pamięci fotograficznej, chciałam przedstawić obrazy, które potrafiłam sobie zwizualizować w własnej głowie. I główne rzeczy, które widziałam, kiedy wyobrażałam sobie obraz, były to w sumie ciemne plamy, czarne, zamazane kształty czy obrysy kształtów. I z reguły to był jeden dominujący kolor, w niektórych przypadkach dwa, ale z reguły to był jednak jeden kolor. I częstym widokiem było też właśnie takie ciemne, zamazane wspomnienia. Dlatego jak najbardziej chciałam, żeby to wyglądało w rzeczywisty sposób i w taki też sposób starałam się malować swoje obrazy. Malowałam w oparciu trochę o własne doświadczenia z wycieczek plenerowych. Trochę pomogło mi to
ustawiać rzeczy w przestrzeni, sprawiać, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Stworzyłam 6 prac. Każda praca jest wzbogacona o krótką notatkę. Starałam się, żeby wyglądała ona jak najbardziej szkicowo, lubię taką estetykę. I notatka zawiera informacje na temat miejsca i krótki opis okoliczności, na przykład pogoda albo pora dnia. Obrazy mają tytuły i każdy tytuł odnosi się bezpośrednio do każdego obrazu i jest w zasadzie odzwierciedleniem tego, co się znajduje na tym obrazie. Światło. Istotnym elementem w budowaniu prezentacji komputerowej było światło i praca już z gotowym obrazem plus aparatem fotograficznym, ponieważ prezentując malarstwo online nie jesteśmy w stanie zobaczyć faktycznego wyglądu obrazu. Widzimy tylko kopię w postaci fotografii. Dlatego starałam się wykorzystać ten fakt jak najbardziej na swoją korzyść i w lekkim stopniu ingerować w moje obrazy właśnie poprzez światło sztuczne, ponieważ inaczej wygląda obraz, kiedy fotografujemy go na zewnątrz przy świetle dziennym, inaczej wygląda, kiedy fotografujemy go wewnątrz pomieszczenia. Dlatego światło czasem pomagało mi wydobyć głębie z obrazu, czasem pomagało mi ustawić elementy przestrzennie, ponieważ niektóre partie obrazu oświetlałam trochę mocniej, inne trochę mniej. Czasami lampa błyskowa stanowi jedynie blik świetlny na mojej pracy i to sprawia, że jest ona trochę bardziej atrakcyjna, a czasami pomaga wydobyć kolory, które nie były widoczne na pierwszy rzut oka, kiedy oglądałam obraz przy świetle dziennym. No i na zakończenie chciałabym powiedzieć, że było to dla mnie bardzo ciekawe przeżycie, ponieważ na co dzień teraz głównie skupiam się na anatomii ludzkiego ciała i był to dla mnie trochę powrót do czegoś, co robiłam wcześniej, co malowałam w liceum. Jednak nie zdarzyło mi się jeszcze malować pejzażu z pamięci, dlatego był to też taki dla mnie eksperyment i na pewno będę go miło wspominać. Dziękuję. Dziękuję również, bardzo się cieszę. A teraz poproszę panią Oliwię Dubielak o kilka słów o projekcie. Dzień dobry. Moja praca jest inspirowana sztuką uliczną, wandalizmem i wspomnieniami z dzieciństwa. Postrzeganie świata przez dzieci budziło moje zainteresowanie właściwie zanim dowiedziałam się o możliwości brania udziału w rezydencji artystycznej. Dlatego od razu bez wątpienia podjęłam się tej tematyki. Moją uwagę na co dzień zwracają różnego rodzaju graffiti, symbole, napisy i szczególnie te, które są dla nas niewidoczne na pierwszy rzut oka, zatarte. Swoją podróż w miejscu zaczęłam od wypisywania wspomnień z dzieciństwa, nad którymi nie musiałam za długo się zastanawiać, po prostu przychodziły mi jak obrazy. I studiowałam również filmy dokumentalne o młodzieży z patologicznych środowisk. Szukałam różnego rodzaju przekazów ukrytych na ścianach kamienic. I fascynują mnie ludzie, których historii nie znam, ale mogę ją na swój sposób zinterpretować, chociażby na podstawie śladów, jakie zostawiają na sąsiednich podwórkach. Ponieważ sposób, w jaki siebie wyrażają, zależy tak naprawdę od środowiska, w którym dorastali. Więc realizacja jest oparta na własnych doświadczeniach i historiach ludzi z marginesu społecznego. Dlaczego horror wakui? Jak sama definicja wskazuje, jest to wypełnienie całej przestrzeni, obawa przed pustką. I dziecko, które interpretuje, jest przytłoczone ilością bodźców i kwestionowaniem dobra i zła. Wypełnia każde puste pole, aby znaleźć swoje miejsce w przestrzeni i paradoks polega na tym, że mimo to nadal odczuwa pustkę. Bohater, w którego się wcielam, zadaje pytanie względem moralności i przynależności do grupy. Zaznacza własną historię, naśladując swoich toksycznych rówieśników. W pracy też użyłam szerokiej palety barw. Zaburzyłam proporcje i perspektywę, naśladując percepcję młodego człowieka, którego umysł jest na tyle chłonny, że
nie stawia sobie barier, nie stawia sobie ograniczeń względem skali czy odtwarzania otaczającej rzeczywistości. Dlatego stosuję kolory czyste, dopełniające, które przeplatają się z czernią. Staram się w ten sposób oddać wewnętrzną metamorfozę, przemianę, która następuje u młodego człowieka. A butelki wyłaniające się ze ściany mają oddać koncepcję przenikania, pewnego rodzaju widma, które wkrada się do domu i wywołuje w dziecku strach, niepewność. Dziecko zauważa, że alkohol pisze różne scenariusze i zmienia zachowania rodzica. Dlatego mój bohater zadaje sobie pytanie, czy alkohol jest źródłem ukojenia i ciszy, czy może krzyku i wiecznego konfliktu. Pojawia się również motyw zwierzęcy, w którym dziecko odnajduje spokój, poczucie bezpieczeństwa. Jest to jedyne prawdziwe dla niego dobro. I jeszcze ważnym elementem pracy jest kropkowana siatka, motyw choroby. Wirus ospy wietrznej kojarzy mi się z dzieciństwem, kojarzy mi się z jednym z pierwszych momentów, w których odczułam wstyd. Czułam, że muszę ukrywać swoje niedoskonałości. I wyczekiwałam wtedy momentu do powrotu do tak zwanej normalności, kiedy będę mogła wyjść na zewnątrz, nie czuć upokorzenia własnym wizerunkiem. Dlatego chciałam pokazać, że na ospę choruje cały mój obraz, ponieważ mój bohater, w którego się wcielam, ogromnie wstydzi się swojej historii. Dlatego też celem realizacji jest zachęcenie widza do refleksji nad swoim dzieciństwem, znalezienie wspólnego mianownika między teraźniejszością a przeszłością, jakie czynniki z okresu dorastania wpłynęły na to, kim jesteśmy teraz, jakie są nasze przekonania, lęki i słabości, a które aspekty uległy metamorfozie. I to wszystko, co chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A teraz poproszę panią Aleksandrę Komstę o kilka słów o projekcie. Dobrze, więc punktem wyjścia do właśnie rozważań na temat podróży była moją podróżą w wyobraźni i doprowadziła mnie też do snucia takiej opowieści na temat spotkania się z osobą, z którą nie mogę się teraz zobaczyć. I te właśnie działania doprowadziły do drugiego elementu moich prac w ramach rezydencji, czyli do stworzenia obiektu. Był to odcisk dłoni, który kształtem zaczął przypominać mi muszlę i razem właśnie z tymi doświadczeniami a propos rysowania i pisania tekstów wymyśliłam taką opowieść o tym, że każda muszla, która jest na brzegu morza, to tak naprawdę odcisk dłoni przyjaciela pozostawiony właśnie na piasku. I ten mój obiekt, ten uścisk dłoni przysłałam listem mojej przyjaciółce, która mieszka właśnie w Ustce, i poprosiłam ją o zabranie tego przedmiotu, tego właśnie artefaktu podróży i artefaktu obecności nad morze, a ona zrobiła zdjęcie i przesłała mi dokumentację właśnie tego wydarzenia. Ja na potrzeby właśnie tych swoich doświadczeń nazwałam tą sytuację takim być może epistolarnym performansem, który wydarzył się dzięki naszej współpracy, który był opowieścią właśnie o podróży tego obiektu, pomimo tego, że ja sama nie mogłam się w żaden sposób przemieścić, nie mogłam się właśnie spotkać z bliską mi osobą. Także ta opowieść i ten obiekt, a także podróż mojej przyjaciółki nad morze razem z tym obiektem, to wszystko złożyło się na taki zbiór doświadczeń i
narzędzi do podróżowania w chwili, kiedy to przemieszczanie się fizyczne jest bardzo ograniczone. Było to dla mnie bardzo, bardzo wzbogacające przeżycie. Cały ten właśnie zespół aktywności, działań, które mogły się wydarzyć dzięki rezydencji i jestem za to bardzo wdzięczna i mam nadzieję, że też moja praca w jakiś sposób może być takim właśnie taką metaforą, która pozwoli ten czas takiej rozłąki i ograniczenia w przemieszczaniu się jakoś na swój własny, osobisty sposób przeżywać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I poproszę panią Kamilę Lukaszczyk o kilka słów o projekcie. Czy mnie słychać? Test mikrofonu. Wszystko dobrze. Mam nadzieję, że uda mi się dokończyć całą prezentację. Także ja Was wszystkich serdecznie bardzo witam. Jestem Kamila Lukaszczyk i obecnie jestem studentką grafiki warsztatowej na UAP-ie. W projekcie realizowanym podczas rezydencji online chciałam się właśnie zmierzyć z tym tematem, który nam zadano, czyli podróży w miejscu. Ja osobiście uważam, że pomimo możliwości, jakie daje dzisiaj nam internet, artysta sam powinien podróżować, poszukiwać, na własną taką skalę obserwować i doświadczać. Uważam, że to jest bardzo ważne i osobiście bardzo szanuję też rolę pamięci i wolności. I uważam, że wszystko zostawia w nas jakiś ślad, czy tego chcemy, czy nie. Ja bardzo często z tych takich śladów egzystencji, można powiedzieć, pamięci czy wyobraźni korzystam. I właśnie tak jak wcześniej kilka osób już wspomniało, sytuacja, w której się znaleźliśmy obecnie, czyli cała sprawa z szalejącym wirusem nie jest łatwa, a zwłaszcza dla artystów, chociaż ja widzę w tym też dużo możliwości i poniekąd ta rezydentura, ona pozwoliła mi się też tak otworzyć i zmierzyć z tym tematem pracy w domu, jakby pracy z pamięcią, pracy z wyobrażeniami. I było to dość ciekawe. Dla mnie w mojej jakby twórczości bardzo ważne, ja bardzo szanuję też jest sam proces i też przy tym projekcie chciałam z tego skorzystać. Sam proces uważam, że rozszerza taką gdzieś naszą skalę i pozwala nam często przekraczać granice. I właśnie w realizowanym projekcie, które nazwałam PS It's Expression Through Abstraction, Thinking Through Drawing, musiałam poruszać się w polu, które uwzględniałoby szeroko oferowane możliwości w obszarze właśnie wyobraźni i pamięci, takich marzeń przy jednoczesnym, istotnym elemencie tej takiej świadomości ograniczeń, rygorów i trudności, z którymi musimy się mierzyć teraz podczas pandemii. I chciałam poprzez doznania stworzyć taki zapis swojego marzenia o powtórnym zobaczeniu morza. Założyłam sobie, że stworzę taką osobistą wiadomość do morza przy użyciu właśnie rysunku i zrobię przejdę taką drogę w swojej właściwie głowie przy wyznaczonym jednocześnie celu. I myślę, że udało mi się napisać tą taką wiadomość przy użyciu rysunku, malarstwa i kolażu, który uwielbiam. Skorzystałam z tego, co posiadam tutaj w domu, różnych śladów, rysunków, starych fotografii czy zapisków, bo ja bardzo lubię na przykład notować coś i w starych notatnikach znalazłam jakieś zapisy z moich podróży nad morzem, co wtedy czułam i wszystko to
jakby przesiałam przez takie pole twórcze i stworzyłam pewnego rodzaju kolaże. I skorzystałam właśnie z takiej ekspresji, wykorzystałam głębię, puls, rytm, ruch, wszystko to, co daje nam właśnie rysunek i malarstwo. I wykorzystałam również swoje wspomnienia i marzenia. I mam nadzieję, że udało mi się właśnie uzyskać taką wiadomość przez abstrakcję, poprzez ekspresję, z użyciem właśnie rysunku, malarstwa, fotografii, bo również takie też się tam znajdują, i tych wspomnień i zapisów. I oczywiście kolażu, który uwielbiam. I to chyba wszystko by było. Dziękuję pięknie. Ja również bardzo dziękuję i poproszę pana Daniela Malinowskiego o kilka słów o pana projekcie. Dzień dobry, słychać mnie? Tak. Dobrze. Przed pandemią COVID-19 planowałem roczną podróż wokół świata. Zamierzałem skorzystać z platformy workaway.info, która w zamian za pracę oferuje nocleg i wyżywienie. Praca jest uregulowana i szczerze mówiąc niewygórowana. Maksymalnie 5 godzin przez maks 5 dni w tygodniu. Więc wychodzi na to, że pozostaje płacenie za przemieszczanie się i osobiste zachcianki. Więc żeby zaoszczędzić jeszcze bardziej pieniądze, to planowałem przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi gospodarzami poprzez łapanie autostopów. Jednak wybuchła pandemia, a moja podróż stanęła pod znakiem zapytania. I jednocześnie w tym momencie dotarł do mnie nowy aparat fotograficzny, którym chciałem udokumentować moją podróż. Więc adaptując się w nowej sytuacji, zacząłem dokumentować podróż w miejscu. Można powiedzieć, że jest to próba przedstawienia urywków tej podróży, którą odbywam od początku pandemii. Wtrącę taki cytat. Nie opowiedziałem nawet połowy tego, co widziałem, gdyż nikt i tak by mi nie uwierzył. Koniec cytatu Marco Polo. Widziałem nieznane nikomu morza, wyspy, lodowce, góry, jaskinie, kratery, zatoki i olbrzymie stworzenia zamieszkujące te krainy. Widziałem smutek oraz radość. Ryszard Kapuściński powiedział kiedyś, że powieść i reportaż to dwa brzegi tej samej rzeki. Ja bym dodał, że wraz ze sztuką wizualną tworzą kolejne wymiary. Można powiedzieć, że spaceruję niczym flaner na granicach tych wymiarów. W odbiorze mojej pracy chciałem stworzyć dla odbiorcy przestrzeń na własne interpretacje. Celowo nie nazwałem poszczególnych rozdziałów, żeby każdy mógł spróbować nazwać je po swojemu. Nawiasem mówiąc, mam własne nazwy dla każdego rozdziału, ale zachowam je dla siebie. Na wieczorku poetyckim usłyszałem kiedyś, że autor tłumaczący swoją poezję zabija ją. Jednak nie popadajmy w skrajności. Nie twierdzę, że nie można rozmawiać o swojej twórczości, ale myślę, że jest tutaj pewne ziarno prawdy. Warto zostawić pewne niedopowiedzenia. Obszar stymulujący wyobraźnię i fantazję. Dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję bardzo. I poproszę panią Katarzynę Strzykalską o kilka słów o projekcie. Witam Państwa, nazywam się Katarzyna Strzykalska, jestem studentką malarstwa. Próbie odniesienia się do tematu, jaki został mi podany przez rezydencję, zdałam sobie sprawę podczas realizacji pierwszych szkiców i pomysłów, że tak naprawdę temat podróży podczas pandemii, niemożności wykonania tej podróży towarzyszy mi od początku jej trwania. Że gdzieś w moich pierwszych szkicach z tego czasu, kiedy byłam zamknięta w domu, kiedy tylko na tej przestrzeni, w której obecnie przebywam, mogłam się wzorować, mogłam pokazywać tylko to, co obecnie mnie otacza, gdzieś spełniam właśnie ten temat podróży. I w moich pracach chciałam pokazać przestrzeń, która pierwotnie była dla nas tylko miejscem zamieszkania, a która teraz staje się dla nas czymś więcej. Jest dla nas salą wykładową, miejscem pleneru, miejscem spotkań towarzyskich i tak naprawdę
stała się dla nas tym, co wcześniej miało o wiele większy wymiar. Więc w mojej pracy, nazywając ją obecność, chciałam pokazać to, że każdy z nas poprzez obecność w tym miejscu, w którym wcześniej przebywał tak naprawdę przez niecałą część dnia, dostrzegamy rzeczy, które wcześniej nam umykały w pewien sposób. Gra świateł na ścianach, to jak ta przestrzeń w ciągu dnia się zmienia poprzez przemieszczające się przedmioty, to czego nie doświadczamy zazwyczaj, sprawia, że poczułam się w tym miejscu, w którym dotychczas nie przebywam w ciągu dnia, jak ktoś, kto doświadcza podróży. Staje się dla mnie ta przestrzeń, którą myślałam, że znam, czymś całkiem innym, otwiera przede mną wizję tego, czego nie doświadczałam dotychczas. To chciałam pokazać za pomocą najpierw farb akwarelowych, później olejnych, co też w pewien sposób zmiana tego medium, z którym pracuję, pokazała mi też w jakiś sposób, w którym mogę się dostosować do zmiany pracy tak naprawdę, bo dotychczas szkice akwarelowe kojarzyły mi się z przemieszczaniem, z tym, że mogę pracować gdziekolwiek, jest to bardziej szybka notatka, aniżeli jakieś bardziej zaawansowane działania artystyczne, dlatego przenosząc się na malarstwo olejne, odczułam taki sposób osiadania w jednym miejscu, pracę nad projektami, które czasami wychodzą, czasami pozostają w ramach mojej pracowni, czyli aktualnie mojego pokoju i pozwalają mi bardziej eksploatować to, co dzieje się wokół mnie, nie tylko na zasadzie krótkiego zapisu, który szybko gdzieś zanotuję za pomocą jakiegoś ulotnego medium, którym dla mnie jest akwarela, czymś bardzo szybkim. Pozwala mi malarstwo olejne przede wszystkim zrobić coś, co w pewien sposób różni się zarówno od mojej twórczości sprzed pandemii, jak i dotychczasowego stylu mojej pracy. No i to chyba by było wszystko. Dziękuję. Dziękuję i poproszę teraz panią Julię Ślusarczyk o kilka słów o projekcie. Dzień dobry, ja jeszcze zanim zacznę mam takie pytanie, czy mnie słychać? Dobrze wszystko jest? No nie Tak. słyszałam Katarzyny przed chwilą w ogóle, zastanawiałam się, czy coś nie tak, ale jeśli mnie słychać, to wszystko ok. Słychać. Słyszymy panią. Dzień dobry. Pracując nad Reality Test, nad projektem pod hasło rezydencji Podróż w miejscu, zaczęłam myśleć, czym jest rzeczywistość, która mnie otacza, czy ona jest prawdziwa, w jaki sposób mogę zweryfikować to, czy jest prawdziwa, czy nie jest prawdziwa, jeżeli to jest na przykład sen, albo moje jakieś wyobrażenie, albo jakieś wizje, to jakie są sposoby na sprawdzenie tego, gdzie się znajduję i jeżeli tak, to tak naprawdę jakie to ma dla mnie znaczenie? Czym dzienna rzeczywistość różni się od snu? I kilka lat temu, próbując walczyć z bezsennością, przypomniała mi się ta sytuacja, zaczęłam właśnie stosować tak zwane testy rzeczywistości, które się wykorzystuje przy nauce świadomego śnienia. One mają za zadanie właśnie zweryfikować, czy śnimy, czy nie. Przykładowe testy rzeczywistości to na przykład patrzymy na swoje ręce i patrzymy, ile mamy palców, czy ilość palców się zmienia, czy jest taka sama, czy mamy na przykład ekstra palec, albo czy jeżeli na przykład umrzemy, to co się dalej z nami dzieje, czy zachowujemy świadomość, czy możemy oddychać pod wodą, czy możemy latać. I pracując nad tym projektem, zdecydowałam się wykonać animację, bardzo krótką, kolażową, zrobioną z fotografii przede wszystkim mojego rzeczywistego ciała oraz rysunków w technice malarstwa cyfrowego. Animacja ma minutę 20 raptem, więc jest to krótka forma i ukazuje sekwencję właśnie różnych testów rzeczywistości, które wykonuję w swoich snach. Pojawiają się tam fragmenty moich wspomnień, takie jak na przykład jezioro, nad które jeździłam, kiedy byłam mała, albo motyw chodzenia po niebie,
w powietrzu po prostu. Zaczęłam się też zastanawiać, czy mogę to nazwać podróżą, bo tak naprawdę czym jest podróż, czym jest później wspomnienie o podróży. Jakby to funkcjonuje wyłącznie w naszych umysłach. Emocje związane ze snami są w zasadzie takie same jak emocje związane z przeżyciami w naszym życiu. Więc sen jest swojego rodzaju podróżą w miejscu, jest jakby transferem naszej jaźni, naszego ego do innego świata, do innej rzeczywistości, nierealnej, ale nasze przeżycia są realne. Często je również zapamiętujemy. Informacja o nas bezustannie się zmienia i jest przysyłana, czy to egzystując w przestrzeni wirtualnej, jesteśmy kamerką, jesteśmy obrazkiem, ruszającą się głową, widzianą przez oczy innych ludzi. I pojawia się takie pytanie, jak odbierają nas inni ludzie tak naprawdę. Ja bardzo jestem niepewna odbioru własnego wizerunku przez inne osoby. Stąd w mojej pracy pojawiła się taka obsesja lustrzana. Wykorzystuję tutaj talerze dysku twardego HDD, który jest metalem z naniesioną powierzchnią lustrzaną, odbija wszystko, co się przed nim znajduje. Wykorzystuję pleksji lustrzaną, wykorzystuję prawdziwe lustra, cały czas zadając tak naprawdę sobie pytania o własny wizerunek, stwarzając sytuację, w której osoba patrząca na obiekt, na dzieło jest jej treścią częściowo. Następnym wątkiem w moich rozważaniach dotyczącej bycia w przestrzeni, bycia w czasie jest czarna dziura, która dla mnie stała się symbolem takiego portalu przekaźnika, który jest w stanie pochłonąć każdą informację, absolutnie. I zaczęłam pisać jakby takie krótkie wypowiedzi, listy, myśli do jakiegoś obrazu czarnej dziury w mojej głowie, prosząc ją o to, żeby mnie zabrała, żebym mogła dzięki niej wyruszyć w podróż, żeby skompresowała najważniejsze informacje o mnie, spakowała je jak w walizkę i wysłała mnie do innego czasu, do innej rzeczywistości, w przyszłość i w przeszłość, do wspomnień i do emocji. Pojawiło się też we mnie takie pytanie, czy mogę w ogóle zaufać własnym wspomnieniom, skoro są tak samo ważne i wpływają tak samo na mnie wspomnienia z moich snów, jak i wspomnienia z mojej rzeczywistości. I na koniec chyba wciąż wracam do tego pytania, jaki jest obraz mnie w głowach innych ludzi, jaki jest obraz mnie w mojej własnej głowie i jak mogę podróżować i jeżeli podróżuję, to czy to ma jakiekolwiek znaczenie, jaką jest to informacją tak naprawdę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A teraz poproszę pana Mikołaja Wąsowicza o kilka słów o projekcie. Dzień dobry. Swoją pracę zatytułowałem Mapy. Została ona podzielona na 2 etapy i właśnie ten pierwszy etap składa się z 5 ilustracji oraz 1 animacji. Pierwsza ilustracja prezentuje poziomice i przedstawiają one ukształtowanie terenu w okolicy, w której mieszkam. Zostały one wygenerowane przez program i były punktem wyjścia, taką bazą, na której oparłem swoją dalszą pracę. Pozostałe elementy pierwszego etapu są próbą stworzenia nowej, nieznanej mi dotąd wartości z elementów, które już dobrze znam, czyli właśnie z tych poziomic.
Tutaj powtórzę to, co napisałem już w poście na Facebooku, który był publikowany. Jeżeli nie możemy zmienić swojego otoczenia, w sensie zmiany lokalizacji, to pozostaje nam zmiana otoczenia w taki sposób, jak jest to tylko możliwe. Zmieńmy więc mapę, która jest odwzorowaniem naszego otoczenia. Zmodyfikujmy ją tak, aby powstała nowa wartość, którą będziemy mogli zwiedzać jak coś, co jest nam nieznane, pomimo tego, że powstało z czegoś, co dobrze znamy. Ta praca jest próbą dopasowania rzeczywistości do moich oczekiwań, które są związane z podróżą. Niestety pandemia nasila właśnie takie oczekiwania. Przez pandemię nie możemy podróżować. Mógłbym też powiedzieć, że jest to trochę taka złudna ucieczka od otaczającej tak mnie właściwie codzienności, myślę, że każdego z nas. Nie tylko w sensie zmiany otoczenia, ale również takich codziennych czynności i zadań. Można by tutaj powiedzieć taki zwrot, że dzień podobny do dnia. No i właśnie ta zmiana mapy odbyła się przy pomocy narzędzi, które pozwoliły mi na losowość, na którą ja do końca nie miałem wpływu. Nie mogłem sobie pozwolić na stworzenie czegoś jakby samodzielnie, czegoś, co sam bym stworzył ręcznie, ponieważ byłoby mi to dobrze znane, a właśnie tego chciałem uniknąć. Chciałem, żeby powstała nowa, nieznana mi wartość. I pomimo praktycznie 100% losowości tych poszczególnych elementów, jednak jakąś możliwość modelowania, ułożenia poszczególnych, pomimo tej 100% losowości ułożenia poszczególnych elementów, miałem kontrolę nad ogólną formą. I była ona inspirowana takimi zjawiskami kosmicznymi, jak szczeliny czasoprzestrzenne, grawitacja, wielowymiarowość, odwrócenie i zatrzymanie czasu, horyzont, czarna dziura czy gwiazdy. Ostatnim elementem pierwszej części jest animacja. Ta animacja jest zdynamizowaną wersją tych ilustracji, które są statyczne i nawiązują do zjawisk kosmicznych. Chciałem poprzez nadanie ruchu sprawić lepsze skojarzenie tych zjawisk. Przejdę do drugiej części teraz tej mojej pracy. Druga część to seria 5 animacji. Pierwsze 3 z nich polegały na udokumentowaniu i zaprezentowaniu Państwu tego procesu zwiedzania i poznawania tej wcześniej wspomnianej nowo powstałej wartości. Animacja pozwala nam na przybliżenie tej mapy, powiększenie jej, wybranie interesującego fragmentu i bliższe poznanie. Pozostałe 2 animacje pozwalają na zasymulowanie przestrzenności. Nadają mapie jako przedmiotowi nową wartość, 3. wymiar. Utrzymujemy w ten sposób mapę, która zostaje umieszczona w przestrzeni. To pozwala nam ją lepiej poczuć i poznać. I teraz nadanie czemuś, co jest nam dobrze znane, kolejnej wartości jest o tyle ciekawe, że zyskujemy nowe spojrzenie, poznajemy tą rzecz ponownie i dostrzegamy ją z innej perspektywy. Tutaj mógłbym to porównać do takiego zjawiska, w którym znajdujemy się w budynku, który jest naprzeciwko naszego domu i oglądamy nasz własny dom z okna tego budynku, który stoi naprzeciwko. I bardzo dobrze znamy swój własny dom, ale nie znamy go z tej perspektywy. Widzimy go z tej perspektywy po raz pierwszy. To wszystko, co chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo.
A teraz poproszę o kilka słów panią Natalię Czarcińską, która jest wykładowczynią Uniwersytetu Artystycznego imienia Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Jest asystentką 5. pracowni malarstwa. Poproszę, żeby pani nam opowiedziała kilka słów o swoim projekcie. Dzień dobry. Po pierwsze, chciałam bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie do udziału w tym projekcie i za możliwość realizacji projektu, realizacji pracy. Praca, którą zaproponowałam w ramach tej rezydencji, nosi tytuł Ćwiczenia z nawigacji. Punktem wyjścia do tej realizacji stały się mapy Oceanu Indyjskiego, które zostały wydane przez Admiralicję Brytyjską, ale również literatura i własne doświadczenie podróży morskiej. Od pewnego czasu praktykuję taką twórczą bezczynność, którą rozumiem jako przywłaszczanie i korzystanie z rozmaitych znalezionych elementów, również takich, które mają taki niejednoznaczny status autorstwa. Ściana i wobec tej ściany realizuje swoje sytuacje, instalacje. Dzisiaj jest to ściana przede wszystkim pracowni, na której montuję rodzaj takich tymczasowych sytuacji, na które składają się zarówno obrazy, bardzo minimalistyczne obrazy na płótnie bądź obrazy na kartonie, ale też rysunki wykonane na bardzo cienkich papierach, fotografie Instax, które poddaję różnym manipulacjom, zmieniam, farbuję, maluję i eksperymentuję z powierzchnią, ale także odnalezione fragmenty, skrawki, wyimki. I to, co dla mnie jest istotne w ogóle w mojej praktyce, a ta realizacja jest tylko wynikiem pewnej konsekwencji, takiego konsekwentnego działania, to włączanie w intencjonalne prace, w obrazy czy rysunki, włączanie elementów, które są z zewnątrz i nadawanie im innego statusu i innego charakteru. Bardzo ważne jest również słowo, dlatego również w tym projekcie słowo odgrywa kluczową rolę i tutaj jest to między innymi wiersz Kenneta Kocha, który jest też nie tylko inspiracją, powodem i jakimś takim zaczynem działania, ale jest też bardzo istotnym elementem całej instalacji. To, co istotne, to również te połączenia między poszczególnymi elementami, a właściwie wydaje się, że one są chyba najistotniejsze, te widzialne i niewidzialne relacje pomiędzy obiektami i to, co się dzieje pomiędzy, i to, co się dzieje na ścianie. Ta realizacja jest też, tak jak już wcześniej powiedziałam, wynikiem moich wcześniejszych zainteresowań i takiej po prostu praktyki, którą uprawiam na co dzień. I jest też taką konsekwencją wcześniejszych realizacji, wcześniejszych wystaw i prac, między innymi pracy, która nosiła tytuł Na horyzoncie widnieją majaki pozornie sprzecznych wysp. I gdzieś wydaje mi się, że zarówno te ćwiczenia z nawigacji, jak i ta wcześniejsza realizacja mają taki wątek wspólny. Po pierwsze włączam właśnie mapy pogodowe, teksty, fragmenty, a po drugie buduję bardzo tymczasowe instalacje i sytuacje na ścianie. Tą tymczasowość podkreśla jeszcze rodzaj montażu, bo ten montaż, to słowo jest również kluczowe, ale ten taki dość swobodny sposób wieszania pracy, czy to za pomocą taśmy klejącej, czy za pomocą szpilki czy pineski. To, co jest chyba, muszę jeszcze dodać jedną rzecz. Ta praca jest bardzo w procesie, często pojawiają się w moich różnych realizacjach elementy przeszczepione z innych i włączone w to działanie, często na takich prawach recyklingu i tutaj też się pojawiają takie elementy z wcześniejszych realizacji. Dziękuję. Ja również dziękuję.
Chciałabym bardzo podziękować Wam wszystkim uczestnikom i uczestniczkom tego programu Rezydencji Artystycznych Online za udział. Bardzo Wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i chciałabym jeszcze poprosić Panią Profesorę Katarzynę Kujawską-Murphy o komentarz do tego programu. Dziękuję bardzo. Ja chciałam szczególną uwagę zwrócić na ogromną powagę i wagę tego projektu rezydencji online i także tego wyzwania, idei, tematu podróż w miejscu. Dziękuję w ogóle za współpracę, która się doskonale udała i ułożyła pomiędzy naszą uczelnią, naszą pracownią, panią doktor Natalią Czarcińską, no i oczywiście Centrum Aktywności Twórczej i z panią kurator, z pani Weroniką. Dziękujemy bardzo, bardzo gorąco. Ja muszę przyznać, że przyglądałam się procesowi powstawania tych projektów i tych prac bardzo precyzyjnie. I właściwie znam prawie wszystkie projekty i te procesy, które miały miejsce. Chciałabym powiedzieć, że w kategoriach postrzegania przestrzeń dla człowieka ma różne wzorce, w których człowiek orientuje się w świecie. Przestrzeń jest szalenie ważna i kiedy jest nam odebrana wolność poruszania się w tej przestrzeni, nie dzieje się dobrze z psychiką ludzką, człowieka poszczególnego, indywidualnego i ludzkości w ogóle. Jest to podstawowa egzystencja, ta przestrzeń właśnie i wolność tej przestrzeni dla człowieka. No i teraz te możliwości orientowania się w przestrzeni mogą być tak rozumiane jako relacje wewnątrz na zewnątrz, daleko, blisko, razem, osobno. I analizując psychologię tego postrzegania, dostrzegamy procesy elementarnej tej organizacji, opierającej się na wyznaczaniu centrów, kierunków, dróg. I dalej chciałam powiedzieć, że to wszystko razem spowodowało, że śmiem twierdzić, iż wysnuwa się taki wniosek, że pierwsze to, co posiadamy, to wrażenia. A w związku z wrażeniem, w stosunku co do przestrzeni, a tym samym temu z kolei towarzyszą namiętności zmysłowe, zarówno przyjemne, jak i przykre, a umiejętność rozpoznania tych wrażeń prowadzi do wolności. I wolność ta daje możliwość tworzenia i podejmowania decyzji o języku, w jakim chcemy przekazywać treści, jednocześnie będąc w tej naszej przestrzeni i czasie. Chciałabym powiedzieć, że ten wątek, który dzisiaj jest tak bardzo aktualny, związany z uniemożliwieniem przemieszczania się, z nakazaniem nam bycia w jednej przestrzeni z różnymi obostrzeniami, były już rozważane bardzo głęboko w traktacie o wrażeniach napisanych przez XVIII-wiecznego filozofa Condillaca. Natomiast projekty, które tutaj powstały, są niejako wizualizacją, można by rzec, z kolei współczesnego francuskiego filozofa Gastona Bachelarda i jego traktatu Poetyka przestrzeni. Jest to bardzo ważne, ponieważ te okoliczności, w których znajdujemy się obecnie, my wszyscy, cały świat, jednocześnie znowu nasuwa mi pewną taką analizę pustki i przyglądania się i poznawania się w lustrach, które zostały nam narzucone przez pandemię i ograniczenia,
A to prowadzi mnie do jak gdyby analizy jeszcze jednego filozofa, który skupiał się na pustce. Współczesny francuski filozof i psycholog Jacques Lacan. I Jacques Lacan, analizując wagę pustki, a także pewne procesy poznawania samego siebie poprzez lustra myśli i odbijanie postrzegania poszczególnego człowieka w tych myślach, w tych lustrach, niejako jak w lustrach. Człowiek poznaje sam siebie. Uważam, że wszystkie te prace i projekty i cały ten proces jest szalenie zróżnicowany. Ale to, co chyba jest najistotniejsze w projekcie, który zaproponowała Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej i Centrum Aktywności Twórczej w Ustce, rezydencje online są bardzo ważne społecznie, socjologicznie, mają kilka warstw i mogłyby być rozważane w tych kategoriach, kategorii socjologicznej, ale także w takim rozumieniu terapeutycznym, bardzo potrzebnym i bardzo ważnym w życiu człowieka w obecnych sytuacjach. W wielu krajach Zachodu, czyli takich krajach rozwiniętych, ten element pomocy emocjonalnej, psychicznej, aby pomóc sobie w tych wszystkich obostrzeniach, izolacjach, specyficznych autyzmach niejako, w których przyszło nam żyć bez naszej woli, tylko z powodu okoliczności, które wydarzyły się na świecie. Zostały podjęte wiele takich właśnie programów terapeutycznych, natomiast tutaj ten program jest jednym z najistotniejszych, z jakimi się zetknęłam, bardzo uważnie przyglądając się tymże programom, szczególnie w Wielkiej Brytanii, i tam, gdzie można byłoby zetknąć się z takimi programami pomocy ludziom, żeby sobie poradzić z tą samotnością, z ograniczeniem. I teraz ta podróż w miejscu jest wyjątkowym wyzwaniem dla sztuk wizualnych. I bardzo cieszę się, że każdy z uczestników tę podróż w miejscu potraktował zupełnie inaczej i podróż dla każdego z uczestników oznacza całkiem coś innego. Dla niektórych osób jest to podróż de facto, dla innych uczestników może to być czas, dla innych uczestników może to być wykreowanie własnego świata. Jest to bardzo ważny program, bardzo ważna rezydencja i jesteśmy ogromnie wdzięczni za tę możliwość i za czas poświęcony uczestnikom, za całą tę współpracę. Dziękujemy bardzo. Tyle z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję za komentarz i chciałabym też podziękować widzom za uwagę i namówić do obserwowania naszego konta na Facebooku, na Instagramie, gdzie mieliśmy już okazję zamieszczać pierwsze 2 etapy pracy uczestników i uczestniczek nad projektem. No i zachęcamy do śledzenia naszych dalszych działań. Miejmy nadzieję, że niebawem uda nam się spotkać na żywo. Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej mieści się w Słupsku, ma tam swoje dwa miejsca. Jednym z nich jest Galeria Kameralna, Baszta Czarownic, a z kolei w Ustce jest Centrum Aktywności Twórczej. Także jeżeli miną obostrzenia, zapraszamy Was i miejmy nadzieję, że będziemy się mogli niebawem spotkać na żywo. Także dziękuję i do widzenia, do zobaczenia.